W latach 70. Tadeusz Różewicz napisał wiersz Widziałem cudowne monstrum. Jego bohaterem jest Pablo Picasso, ale chciałbym przeczytać końcówkę tego wiersza Państwu, aby opowiedzieć o czymś innym niż Picasso. On, brzemienny nekropol sztuki, róża wiatrów, rodzi złote dukaty, uśmiecha się do mnie ironicznie i ginie za rogiem ulicy w kosmosie. A ja, młodszy od siebie o 27 lat, idę na ulicę Krupniczą, po drodze kupuję herbatę, cukier, bułki i serdelki. W domu czeka na mnie zadanie – stworzyć poezję po Oświęcimiu. Końcówka tego wiersza jest oczywiście nawiązaniem do słynnego stwierdzenia Teodora Adorno, że pisanie poezji, w ogóle robienie sztuki po Oświęcimiu jest swego rodzaju skandalem czy barbarzyństwem. Otóż Tadeusz Różewicz jest jednym z tych poetów europejskich, dwóch, może trzech, o których dałoby się powiedzieć, że udało się im stworzyć poezję po Oświęcimiu, to znaczy odkryć nowy język poezji. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Ale oczywiście poezji nie odkrywa się na jeden raz. Nie dzieje się to za dotknięciem czarodziejskiej różdżki czy pstryknięciem palcami. I Tadeusz Różewicz, jak każdy człowiek piszący, wchodzi do literatury przez tradycję, wchodzi do tej literatury ucząc się. I tu rzeczy bardzo ciekawe. Zdolnym młodym człowiekiem zapowiadającym się na świetnego poetę był starszy brat Tadeusza Różewicza, Janusz. Janusz urodził się w roku 1918, Tadeusz Różewicz urodził się w roku 1921. Mieszkali w niewielkim mieście Radomsku i obaj debiutowali przed wojną. Janusz Różewicz otrzymał nawet jedną z nagród w konkursie literackim, a jego wiersz o modlącym się żołnierzu ukazał się w dość znanej antologii opracowanej przez Andrzejewskiego i Frydego. Natomiast obaj publikowali swoje teksty także w prasie młodzieżowej. I tu ciekawostka dotycząca poety, którego przez całe lata przedstawiano w programach szkolnych jako ateistę, że Tadeusz Różewicz debiutuje wierszami religijnymi. Publikuje pierwszy swój wiersz w maju roku 1938 na łamach pisma młodzieżowego Pod znakiem Marii. I pozwolę Państwu, że ten i jeszcze jeden spośród wczesnych wierszy Państwu przeczytam. Ten pierwszy wiersz Tadeusza Różewicza brzmi tak. Modlitwa. Nad łąką zieloną płynie jej orszak błękitny, skowronki radość dzwonią, kwiaty modlitwą kwitną. Modlą się lilie niewinne, ręce dzieci, myśli czyste, niech ich prośby zmarzą nam winy, bo tak nie mogą prosić grzeszne usta. Niech słońce do Twej świętej głowy zazdroje łask w podzięce, przypnie wieniec kolorowy, promienną tęczę. Kiedy pisał ten wiersz, Różewicz miał niewiele ponad 16 lat. Nieco później, we wrześniu 1938, czyli jest już niemal 17-letnim człowiekiem, ukazuje się w piśmie Apel wiersz do szarego pracownika. Szary człowieku, pracowniku, do Ciebie dzisiaj te słowa piszę. Nie sławię Cię w gwarze i krzyku, lecz moje serce Twą pracę słyszy. Pracujesz w szarym, ciężkim trudzie, nie żądasz pochwał i sławy. Wśród cichych dni szarzy pracują ludzie, niosąc ojczyźnie trud krwawy. Z dala od słońca, radości, swobody, wśród szarych i tak smutnych domów, pracujesz człeku i stary i młody, pracujesz nieznany nikomu. Lecz nie trać nadziei i wiary. Za trud Twój ogromny, wytrwały, powstaje potężna ojczyzna w jasnych promieniach wielkiej chwały. No, to są wiersze juwenilne, to są wiersze człowieka, który uczy się pisać, który szuka swojego głosu.
Różewicz przemawia w tych wierszach starym językiem, takim językiem, jaki odziedziczył. Tą cezurą, tym momentem, tą epoką, która wpłynie na zmianę jego myślenia o poezji, będzie oczywiście epoka II wojny światowej. Wojna jest czasem, w którym Tadeusz Różewicz bardzo szybko dojrzewa. Rodzina doświadcza tragedii, mianowicie w roku 1944 zostaje aresztowany Janusz Różewicz, który podobnie jak Tadeusz jest w Armii Krajowej i działa w wywiadzie, organizuje wywiad i kontrwywiad w okręgu piotrkowskim AK. Zostaje aresztowany w Łodzi, jest przesłuchiwany i w listopadzie 1944 roku zostaje stracony, rozstrzelany na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Jego grób znajduje się dziś na innym cmentarzu, w takiej kwaterze akowców właśnie. Natomiast sam Tadeusz Różewicz w sierpniu 1943 roku zostaje powołany po kursie podchorążowskim, który przeszedł, zostaje powołany do partyzantki i trafia do lasu. Znajduje się w oddziale, którego dowódcą przez krótki czas jest Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc. To jest były przedwojenny nauczyciel, który wydaje Różewiczowi oficjalny rozkaz zostania pisarzem. Otóż Różewicz pisał już artykuły do gazetki konspiracyjnej Czyn Zbrojny i Sojczyński Warszyc mówi Tadeuszowi Różewiczowi, że tylko słowem da się skleić tych ludzi w jedną całość, ludzi z oddziału. I rzeczywiście Różewicz zaczyna pisać. Pisze teksty do takiej leśnej gazetki, która się nazywa Głos z Krzaka, a w roku 1944 zostaje wydana na Powielaczu jego w zasadzie pierwsza książka, jego debiut książkowy, nazywający się Echa leśne. To jest tytuł wzięty oczywiście z Żeromskiego. Ten debiut powielaczowy będzie później przez wiele lat przez historyków literatury niemal pomijany milczeniem. To znaczy w takim naszym powszechnym oglądzie za debiut Tadeusza Różewicza uważa się jego tom Niepokój z roku 1947. Ale to nieprawda. Różewicz debiutował kilkakrotnie. Po raz pierwszy przed wojną wierszami religijnymi. Po raz drugi w trakcie wojny jako partyzant piszący dla swoich współtowarzyszy broni i jako autor tekstów zebranych z tych gazetek leśnych, książki Echa leśne. Później jeszcze w Częstochowie w roku 1946 opublikuje Różewicz niewielką książeczkę z satyrami. Ta książeczka będzie nosić tytuł W łyżce wody. I dopiero po tych wszystkich tekstach przyjdzie czas na niepokój. Ale właśnie niepokój uznajemy za pierwszy krok uczyniony przez Różewicza na tej ścieżce czy drodze ku nowej poezji. I rzeczywiście jest to poezja, która w sposób zasadniczy różni się od poezji wcześniejszej, to znaczy różni się językiem, takim językiem, który dąży do ogołocenia, dąży do pozbycia się większości elementów, które były dotąd kojarzone z poetyckością. Różewicz jest oczywiście uczniem awangardzistów. Jest byłym, pilnym czytelnikiem awangardy krakowskiej, czy powiedzmy drugiej awangardy Józefa Czechowicza. Natomiast no i swoje teksty próbuje kształtować właśnie w taki sposób, jak kształtowali swoje teksty awangardziści, to znaczy odzierając je z części tego, co dotąd powszechnie uważano za poetyckość. Najsłynniejszy wiersz Różewicza z tego tomu Niepokój, oryginalny tom z roku 1947, trzymam w ręku, nosi tytuł Ocalony. Brzmi tak. Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź.
To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednako waży cnota i występek. Widziałem występki nagrodzone, poniżoną cnotę, człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzeź. Szukam nauczyciela i mistrza, niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. No i cała twórczość Tadeusza Różewicza będzie próbą poszukiwania nowych pojęć, nowych nazw dla tej rzeczywistości, która w sposób całkowicie zasadniczy różni się od tego, co było przed II wojną światową. Ważne miejsce w tej drodze dochodzenia Różewicza do nowego języka stanowią wiersze, których tematem jest Holokaust. Holokaust istotny również ze względów biograficznych. Matka Tadeusza Różewicza, Stefania, pochodziła z rodziny o korzeniach żydowskich. Z tych wierszy, które warto by wymienić, których tematem jest zagłada Żydów w trakcie II wojny światowej, wymieńmy 3. Warkoczyk, Rzeź chłopców i Haskiel. To wszystko wiersze, w których język ociosywany jest i sprowadzany do najprostszych pojęć, najprostszych sposobów opisu rzeczywistości, czy dotarcia do rzeczywistości. Ale z wszystkich wierszy, setek wierszy, które Różewicz napisał w trakcie swojego życia, chciałem powiedzieć Państwu o 2 wierszach. Wierszach, które stanowią dobrą ilustrację tego, do jakiego języka dochodzi Różewicz i jakiego języka poszukuje. Pierwszy z tych wierszy nazywa się Walka z aniołem i pochodzi z tomu Zielona Róża z roku 1961. Brzmi tak. Cień skrzydeł rósł, anioł zapiał, zanucił, a jego wilgotne nozdrza dotykały moich oczu, ust. Walczyliśmy na ziemi ubitej z gazet, na śmietniku, gdzie ślina, krew i żółć leżała wymieszana z gnojem słów. Cień skrzydeł rósł, a były to skrzydła 2, od ucha do ucha, ogromne, różowe, po obu stronach głowy, wśród chmur, odchody nasze pokryły boisko. Zmógł mnie wreszcie, skrępował, olśnił, oślinił słowem i gawędząc optymistycznie wstępował w niebo poezji. Złapałem go za nogę, spadł na mój śmietnik, pod mur. Tu jestem, istota człekokształtna, z wybitymi na światło oczami. Wiersz powstał w roku 59 i co istotne, ten, kto mówi, mówi z wnętrza śmietnika. Walczy z aniołem. Mamy tutaj oczywiście nawiązanie do sytuacji biblijnej, do Księgi Rodzaju, do opowieści o tym, jak Jakub przez całą noc, aż do świtu walczy z kimś, nie mając pewności, z kim walczy. Okazuje się wreszcie, że walczy z samym Bogiem i w wyniku tej walki, w której nie ustępuje, zdobywa sobie nowe imię. To nowe imię brzmi Izrael. I w pewnym sensie wiersz Różewicza opowiada o podobnej sytuacji rozgrywającej się na terenie literatury. Różewicz jest kimś, kto walczy z aniołem poezji, z tym, co chce olśnić, oślinić słowami, co gawędzi optymistycznie. Natomiast Różewicz jest absolutnie przekonany o tym, że poezja jest przeciwieństwem optymistycznego gawędzenia, jest przeciwieństwem tego, co powinno olśniewać, ma być czymś surowym i prostym. Rezultatem tej walki z dotychczasową poezją są
wiersze samego Różewicza i z późnego okresu twórczości, z tomu Płaskorzeźba z roku 1991, chciałbym Państwu pokazać jeszcze jeden wiersz. Wiersz bez tytułu, poświęcony pamięci Konstantego Puzyny. Ten tom jest bardzo szczególny. Otóż na prawie każdej stronie mamy po lewej rękopis wiersza, a po prawej jego wersję ostateczną. I część wierszy jest niemal identyczna jak to, co jest ostatecznie wydrukowane jako wiersz zaakceptowany przez Różewicza. Natomiast wiersz, o którym mówię, Czas na mnie, jego rękopis, jego wersja rękopiśmienna jest znacznie dłuższa. Tę dłuższą wersję rękopiśmienną teraz przeczytam. Czas na mnie, czas nagli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic, nic nie mówisz. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle? Tylko tyle. Więc to jest całe życie? Tak, całe życie. Ale ja jeszcze oddycham. Jeszcze jestem w drodze do człowieka, do siebie, Syna Człowieczego, Twojego Syna. Nic nie mówisz. Wiem, nie możesz mówić, ale widzisz, ja już teraz właśnie nie mogę zrozumieć tej prostej, zwykłej, ciemnej rzeczy, tej jasnej, białej, czarnej rzeczy, tej ciężkiej rzeczy, że to już tak wszystko się kończy. I jak to jest? Był Bóg, nie ma Boga. Była ojczyzna, nie ma ojczyzny. Była młodość, był wojakiem, była miłość. Jaki to zbrodniarz mi to odebrał, napadł mnie, okradł. Czy to ja? Otóż ten wiersz w podstawowej wersji rękopiśmiennej jest takim długim dialogiem, a później w pewnym sensie także monologiem poety. Dialogiem z matką i rozmową z samym sobą o tym, czym było życie, które upłynęło. Mówi się tutaj w sposób nie do końca zawoalowany o wierze, o patriotyzmie, o umieszczeniu społecznym człowieka, o tym, że nie potrafi zrozumieć, ten, kto mówi w tym wierszu, nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób to wszystko upłynęło i skończyło się. Ten wiersz oczywiście w takim kształcie, w jakim go przeczytałem, jest wierszem przegadanym. Jest w nim ogromnie dużo słów. Niekiedy obok siebie stoi kilka synonimów, jakby poeta nie potrafił wybrać ostatecznej wersji. Ale właśnie ostateczna wersja, wydrukowana w tym tomie i przedrukowywana we wszystkich zbiorowych wydaniach poezji Różewicza, brzmi w następujący sposób. Czas na mnie, czas nagli, co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo. Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle. Tylko tyle. Więc to jest całe życie. Tak, całe życie. Z kilkudziesięciu wersów zostało wersów kilkanaście. Różewicz skreślił 2/3 czy nawet 3/4 całego tekstu i zostawił tylko najprostsze zdania. Dialog między synem a matką. Dialog o śmierci. O tym, że życie definitywnie się kończy. Pytanie i odpowiedź, która często przypomina echo pytania. Język najprostszy, najprostsze pojęcia. Kilka słów, które życie opisują. Słowem pokazał w sposób dobitny, na czym polega ta nowa poezja, ten nowy język poezji. Otóż ten nowy język polega na odejmowaniu, na odchudzaniu, na redukowaniu. Jak kiedyś przed wiekiem, przeszło wiekiem, powiedział jeden z ważnych poprzedników Tadeusza Różewicza w jednym ze swoich opowiadań, redakcja jest redukcją. Różewicz
redukuje wiersz. Różewicz odchudza poezję. Różewicz dochodzi do nowego języka, odkrywa nowy sposób poetyckiego wysłowienia. Dziękuję Państwu za uwagę.